Cześć, z tej strony Radek Orszewski z podcastu Kanban przy kawie. Zapraszam Was do kolejnej wizualizacji odcinka, w którym rozmawiam tym razem z Niklasem Modikiem. W rozmowie z moim gościem zastanawiamy się nad tym, na co optymalizujemy naszą organizację, a tym samym czy podejście zwinne, agile i szczupłe, lean są w jakiś sposób wykluczające się, a może da się je połączyć. Zapraszam więc do wizualizacji, która Wam to wyjaśni, a także do drugiej ciekawej metody, o której niedługo w podcaście więcej usłyszycie, a więc zastanowienia się nie tylko czy lean, czy agile, ale też do czego, które z podejść jest bardziej adekwatne. Zapraszam. Zapraszam więc do wizualizacji. Jeżeli odwiedziliście post dotyczący tego wpisu, to prawdopodobnie widzieliście tę grafikę. Natomiast chciałbym, żebyśmy sobie to może bardziej interaktywnie narysowali. Otóż zagadka czy lean, czy agile właściwie powinna być, można powiedzieć, rozwikłana, począwszy od tego, kiedy lean i dlaczego leanu nie da się do końca w takim ujęciu fabrycznym zastosować do pracy intelektualnej. Otóż to, co widzicie tutaj na rysunku, to jest taki układ, w którym z jednej strony mamy wysokie wykorzystanie zasobów, im bardziej w lewą stronę, tym to wykorzystanie zasobów byłoby niższe. Co to znaczy? No, jeśli jesteśmy w fabryce i mamy jakąś maszynę, która może coś produkować, to chcielibyśmy, żeby ta maszyna to produkowała. A więc chcielibyśmy tutaj mieć, można powiedzieć, pozytywnie, dobierzmy może kolor pomarańczowy, wysokie wykorzystanie tej maszyny. Niestety w pracy intelektualnej popadamy w taką pułapkę, że uważamy, iż wysoka zajętość naszych ludzi, to żeby ciągle mieli cokolwiek niestety, a nie coś fajnego do roboty, to również jest to, o co nam chodzi. I tutaj właśnie od tego leanu, od fabrycznego, można powiedzieć, produkcyjnego odchodzimy. Z drugiej strony chcielibyśmy bardzo często mieć sprawny przepływ w organizacji. Co to znaczy? To znaczy, że praca nie czeka. To znaczy, że zadania, wyzwania dla klienta są szybko rozwiązywane. I tu oczywiście mamy pewną sprzeczność, ponieważ bardzo często, żeby osiągnąć dobry flow, to mówiąc tak wprost, kolejna osoba, kolejna aktywność musi być dostępna, żeby tą czynność wykonać, żeby to zadanie przejąć. A jeżeli osoby są mocno, że tak powiem, wykorzystywane do innych rzeczy, to mamy oczywiście ten problem przełączania się i tak na dobrą sprawę ciężko jest to osiągnąć. Oczywiście najgorszą sytuacją, której nie chcemy zarówno w domenie fabrycznej, jak i w domenie intelektualnej, byłby taki wasteland, który znajduje się tutaj, a więc mamy zarówno niskie wykorzystanie zasobów, jak i niski przepływ wartości czy informacji, co powoduje, że często mamy duże koszty, ale niekoniecznie dostarczamy rzeczy wartościowych. Pewnie teraz wyobrażacie sobie, że narysuję tutaj taki czwarty zielony kwadrat, ponieważ rzeczywiście w tym rogu coś zielonego, ponieważ tutaj znaleźlibyśmy się w takiej fazie, kiedy zarówno praca płynie szybko, sprawnie, a więc mamy ten dobry flow i jednocześnie mamy wykorzystanie zasobów, a więc nie mamy zbyt wielu, mówiąc tak kolokwialnie, niepilowalnych godzin, tak? I tu zamiast narysować coś dużego zielonego, to ja zacznę od tego, że dla bardzo wielu organizacji to jest właśnie tak jak tłumaczy Niklas, taka gwiazda północy, chcielibyśmy tam być. Natomiast to, co nas skutecznie odpycha od osiągnięcia tej gwiazdy północy, to jest fakt, że im nasza praca jest bardziej zmienna, a więc nie da się zestandaryzować, nie da się jej zautomatyzować, nie da się jej powielać, czy w sposób przewidywalny do niej podchodzić, to tym bardziej nie jesteśmy w stanie osiągnąć
tego rogu, można powiedzieć, szczęśliwości. A więc musimy operować się gdzieś tutaj, czyli po pierwsze wiemy, że to już nie będzie ta bardzo wysoka przepływność oraz bardzo wysokie wykorzystanie zasobów. I tak na dobrą sprawę powinniśmy powiedzieć sobie, to w naszej pracy intelektualnej jest to, co jest osiągalne. I próba zaciągnięcia tego do wykorzystania wysokiego zasobów będzie szkodliwa, bo jakby wszyscy będą zajęci, nic nie zostanie wygenerowane. Optymalizacja tylko i wyłącznie na wysoki przepływ może być ekonomicznie nieopłacalna, ponieważ będziemy mieli bardzo duże koszty, których zasobów, ludzi, materiałów, nie wiem, środowisk, systemów, aplikacji, których nie wykorzystamy, a za które płacimy. I to może być również dla nas szkodliwe. A więc chcielibyśmy być gdzieś pewnie najbliżej tej gwiazdy północy, ale wiemy, że będziemy się od niej odbijać, tym bardziej im nasza praca będzie innowacyjna, zmienna, ponieważ właśnie tutaj Lean, tak rozumiany produkcyjnie, nie będzie nam służył. Tutaj bardziej może być nam potrzebne podejście zwinne, dotyczące tego, jak coś zrobić sprawnie, jeżeli robimy to coś po raz pierwszy albo robimy tylko jeden raz. Mam nadzieję, że to troszkę do Was przemówiło, natomiast żeby nie uciekać w taki fałszywy wybór pomiędzy Leanem a Agilem, to trzeba sobie powiedzieć, że za każdym produktem czy usługą, który budujemy, jest kilka różnych elementów składowych i to nie jest tak, że te podejścia są całkowicie przeciwstawne, dlatego że rzeczy, które dzisiaj są, można powiedzieć, dostępne z półki, pewnie w branży IT byśmy powiedzieli do wyklikania, a więc takie rzeczy jak infrastruktura w postaci chmury, to znaczy nie potrzebujemy własnych serwerów i może nie ma sensu ich budować, skoro możemy sobie dosłownie kartą kredytową i kilkoma kliknięciami zapewnić to, czego potrzebujemy, jeżeli chodzi o serwery, nie wiem, moc obliczeniową czy cokolwiek w tym stylu. Z drugiej strony mamy takie rzeczy, których jeszcze nikt nigdy nie budował i tutaj jesteśmy na drugiej, można powiedzieć, drugim końcu takiej skali. Ta skala, bo to, co teraz Wam rysuję, nazywa się mapą Wordleya. To jest skala, która po angielsku mówi commodity. Nie ma chyba dobrego tłumaczenia na polski. Ja bym powiedział, że to jest po prostu taka dostępność tego czegoś, albo właśnie jakby obecność na rynku. A więc jeżeli jesteśmy w obszarze, w którym rzeczywiście nikt nigdy tego jeszcze nie robił, a więc zupełnie skrajnej innowacyjności, być może jesteśmy tutaj w takim czymś, co w języku angielskim nazywamy custom build, czyli to jest już gdzieś nam wykonywane i po prostu musimy to uszyć na miarę dla naszego klienta, to naturalnie mniej będzie tutaj jakby zapotrzebowania na tą taką pracę bardzo koncepcyjną, natomiast będą się pojawiały rzeczy, które będą właśnie coraz bardziej dostępne do wykorzystania, do reużycia i tutaj będziemy mieli taki ten punkt, gdzie zarówno podejście zwinne, jak i podejście szczupłe w odpowiedniej proporcji będą adekwatne. Zastanówmy się więc nad tym, gdzie dany element, klocek składowy naszego produktu jest, no bo mówimy sobie, prawdopodobnie to może być coś, czego klient nie widzi, ale jest potrzebne do zrobienia i jeżeli to jest w tym obszarze dostępności spółki, to prawdopodobnie powinniśmy z tego skorzystać. Jeżeli to jest takie właśnie przysłowiowe nikt nigdy i na przykład jest to bardzo widoczne dla naszego klienta, to powinniśmy jak najbardziej czy wartościowe dla naszego klienta, jak najbardziej można powiedzieć skupić się na dostarczeniu tego właśnie takimi metodami zwinnymi, metodami product discovery, jakąś walidacją hipotez. Natomiast im bardziej będziemy gdzieś po środku, tym powinniśmy świadomie łączyć te dwa podejścia. Mam nadzieję, że ten film przekazuje Wam taką podstawową wiedzę, zarówno co do tego, czy Lean, czy Agile, bo są to podejścia, które się nie wykluczają, ale których użycie zbytnie, powiedziałbym, albo wyłączne może być do pewnego stopnia szkodliwe i analogicznie coś, o czym więcej usłyszycie niedługo w podcaście, a więc świadome dobieranie tego, co my właściwie robimy i wybranie adekwatnego do tego podejścia.
Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam pomógł, jeśli w jakiś sposób pozwolił coś ciekawego zrozumieć, dowiedzieć się, zapraszam, podzielcie się nim i oczywiście subskrybujcie kanał nie tylko jeżeli chodzi o podcast audio, ale również tutaj na YouTube. Do zobaczenia.